Droga w porządku, ale widoki słabe, więc oceniam to na 8 pesa. Ile dałeś? Daliśmy o 3 peso za mało. To jest jakaś choroba w ogóle. Tutaj ogólnie są w Argentynie są cenniki przy bramkach, przy autostradach, ale można dać co łaska ogólnie i ile dasz, tyle wezmą. Żukiem przez świat. Polska wyprawa zmotoryzowana. Zapraszam na wyprawę po Ameryce Południowej. No i jesteśmy w trasie. Żuk działa, słońce świeci, humory dopisują. Póki co nic nie wskazuje na to, że prawdziwa przygoda dopiero się zacznie. Zastanawiając się nad trasą, zdecydowaliśmy, że chcemy nadłożyć trochę drogi, żeby zobaczyć północną Argentynę. Tuż przed naszym wyjazdem przez Argentynę przeszła fala ulewnych deszczy. Na naszej trasie mijaliśmy wiele zalanych dróg i wiosek. Jedziemy rutą 9 w kierunku Rosario. Rosario czy Kowa? Dalej nie wiem, bo mi się mapa skończyła. Pomimo tego, że mogłaby służyć jako obrus na stół wigilijny, to dalej nie mogę znaleźć północnej części kraju. Jesteśmy w środku argentyńskiego pustkowia. Zaczął padać deszcz. Musimy założyć plandekę, żeby nam nie złamokły bagaże. Nie mokrado, to jeszcze jest 20 cm warstwa wody na drodze i... Wody zamiast ubywać, przybywało. Tej nocy musieliśmy jechać do oporu, ponieważ nie było gdzie rozbić namiotów. Nie ma opcji w ogóle, żeby gdziekolwiek się przespać. Dookoła Pływający namiot, to zapraszam. dookoła pełno moskitów. Pierwsza atrakcja przed nami – argentyńskie Słone Jezioro. Wiedzieliśmy, że w Boliwii czeka na nas jeszcze lepsza wersja tego, co mamy właśnie przed oczami. Niemniej jednak robiło na nas to ogromne wrażenie. Kierunek Salta. To właśnie tam zaczyna się słynna droga numer 40, czyli trasa wiodąca z północy na południe kraju. Jednak piękny górski krajobraz zaczął się już dużo wcześniej. Kolejnym ciekawym miejscem, które sprezentowała nam północna Argentyna, było Garganta del Diablo, czyli po polsku Gardło Diabła. Widać, że powoli zmieniliśmy nasz tryb życia na koczowniczy. Zaczęliśmy się dziwnie ubierać, a Marian nawet pożegnał się ze swoimi butami.
Naszego niebieskiego owada ciężko przeoczyć. Jeśli w okolicy jest jakiś rodak, na pewno nas zauważy. Niespodziewane spotkania często owocowały wymianą doświadczeń i cennych wskazówek dotyczących trasy. No ale potem moglibyście tędy na przykład pojechać sobie, albo to jest też podobno fajna droga. Tak. Tylko to będzie gruntówka, No i tutaj może być problem tu z jest paliwem. wszędzie asfalt. Choć początkowo sceptycznie podchodziliśmy do nadrabiania drogi i przejazdu tą trasą, to widoki rodem z westernu utwierdziły nas w przekonaniu, że podjęliśmy dobrą decyzję. Trochę upali i zdechnie. Zaczęła się przygoda. Ale widzę, się cieszysz. Masz zabawę z tego. Dobra pogoda, piękne widoki, no ma co płakać, no trzeba rozrobić jazdę dalej. Odczepimy wężyk od gaźnika i zobaczymy, czy pompuje w ogóle. Dalej filtr się zapchał pewnie, mi się wydaje. No dobra, to co, wymieniamy filtr. Tak szybko? To jest jego zły dzień. Nie na moje Jednak działa! Moją wylałem. Co, czyściutki. Paliwo dalej nie leci tak jak powinno, ono powinno pryskać normalnie. Naprawdę powinno pryskać, a to tak co, no, ledwo sobie po dziubie coś od czasu do czasu. Nie, no to nie działa. Marian? Minęło pół godziny, odkąd stanęliśmy. Co zrobiliście? Pół godziny, 5 minut. Dla nas to jest pół godziny, nudzi nam się. Pękła, znaczy spadła nam szklanka pompy paliwa i rozsypała się w drobny mak. Mam nadzieję, że mamy zapasowe. Nie wiem, kurde, wzięliśmy 2 pływaki do baku, a nie wiem, czy wzięliśmy pompę paliwa. Była na liście, a czy została wzięta? Tego nie wiem. Filtr powietrza, filtry paliwa, pasta do polerowania samochodu nawet jest. O, jest pompa paliwa. Eureka! Naprawiliście już coś? Na razie zepsuliśmy tylko. O nie. Jak tam sprawy się mają, Marian? Na razie po minucie, odkąd ostatnio się pytałaś, to No nudzi mi się. nie ma dużego progresu. Tu jest tyle piachu w tej pompie paliwa. Dobrze, że jestem osadnik, bo gdyby nie jestem osadnik, to wszystko byśmy mieli w gaźniku. Masakra. Marian, nie wiem, czy nie za szybko się przebrałeś. Sprawdzałeś, czy działa? Właśnie nie sprawdzałem. Kurde. Zobaczymy. Mam nadzieję, że zadziała. Oby. Chwila prawdy. Jej! Dobry rzutczyk. Udało się. Jedziemy. 10 minut temu mówiliście, że naprawione. Przejechaliśmy jakieś 2 km i znowu stoimy, o co chodzi. My sami nie wiemy. Dobra, odkręć teraz z drugiej strony filtra. W dobrym miejscu się zatrzymaliśmy, dziewczyny, bo tam jest winiarnia. Ciekawe, jak tam idzie chłopakom naprawa. Jakby się zapowietrzyła. Bo cały czas tam kipi w tym benzynie. Chłopaki! Wina nie było! I my już jesteśmy po winie i po kiści winogron. A wy jak tam? Tak szybko? Jak się sprawy mają? My nie działamy w takim dobrym tempie. Marian, co jest? pływak. Może gdybyśmy dostali wina, to by tam też szybciej poszło. Ale ktoś musi prowadzić. A kto powiedział, że Że jeszcze ruszymy stąd. Chłopaki naprawiają żuka, co 5 minut mówią, że już niedługo, minęły już 3 godziny, nadal stoją w miejscu, więc łapiemy stopa do najbliższego miasta. 13 km tylko, no niech ktoś nas zabierze. Pół godziny próbujemy. Ej, może ten pick-up zielony. Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. Jedziemy do miasta z panem, który rozwozi wodę. Ten samochód mam wrażenie, że się zaraz rozleci, ale może nie. Polonia! Potem autostop, autostop, siadaj bracie daleko. Żuk nas minął i nie wiem, jak się teraz znajdziemy, no ale jakoś trzeba będzie. Co teraz? Właśnie chłopaczki wkurzone. Siadaj bracie daleko, Krysia wóz, będzie wiózł nasz dziś ten wóz.
autostopem, jedziemy autostopem. Ej, udał się nam dzisiaj wóz ten i jego... Już byliśmy przekonani, że uporaliśmy się z usterką. Żuk pędził jak strzała i zostawiał za sobą tumany kurzu na argentyńskich drogach, które od dłuższego czasu były już tylko gruntowe. Jak się potem okazało, problem powrócił. Co to za zwierzę? Tu ma oko, tu ma zęby, tu ma zęby. Tu miało mózg, ale już nie ma. I teraz też zatrzymaliśmy się i to samo. Marian, to już chyba nie są żarty. Co jest z tym żukiem? Marian nic nie mówi. Jest źle. Uszczelki dziewczyn są lepsze niż z kaszy jaglanej. Robimy z roku na rok progres. Kiedyś robiliśmy uszczelki z kaszy jaglanej. I z ryżu. A teraz zrobiliśmy z kalendarza od księdza. Ksiądz po raz kolejny ratuje nam życie. Limitowana edycja. Dajcie chłopaki, nudzi nam się. Dobra, dajcie klucz do świec. Dziewczyny, dajcie klucz do świec. Gdzie jest? A jak on wygląda? Ja wiem jak... Sylwia wie, ja to znajdź Sylwia, zestaw taki, żeby pasował na świecę. Grazie. To chłopaki, to była wina świecy? Nie wiemy czego to była wina. Nic nie zrobiliśmy. Trochę błądzimy na razie jak dziecko w ogóle, szukając przyczyny usterki, bo jest dosyć dziwna. A bez klapy? Przyda się, no. I tak zaraz będziemy zdejmować. Ola, nie bądź taką pesymistką. Niestety się nie myliłam, stoimy znowu. Potrzebujemy drugiego kamerzysty? Ola, może znajdziesz tutaj jakiegoś fajnego Argentyńczyka. Działający. Chcieliście, żeby nagrywać. Zwróćcie uwagę, że to wszystko się zaczęło w tak dużym stopniu dziać, jak zatankowaliśmy pusty bak do pełna na tej gównianej stacji. Nie no, paliwo się nie tłoczy, kuźwa. To jest coś z paliwem. Ono normalnie kuźwa wrze, no. Nawet nie idzie gdzieś z wężyka czy coś, to po prostu z dna paliwo wrze. Tylko dlaczego on wrze w tak niskiej temperaturze? No, to jedźmy do stacji, zalejmy to ścierwo czymś normalnym, przynajmniej zalewamy do czego bak opróżniamy. Mamy pół baku tego gówna jeszcze. Jak zalejesz drugie tyle i dalej będą problemy, to może się okazać, że znowu trzeba cały wypróżniać. Rozumiesz? Długo zmagaliśmy się z tą awarią. Jak się później okazało, przyczyną nie był żuk, tylko paliwo. Yummy. Ta woda jest zbyt niebieska, żeby była prawdziwa. Czysta magia. Tak wygląda benzyna sprzedawana na argentyńskich stacjach. Mamy nadzieję, że to ona była przyczyną naszych usterek, dlatego spuściliśmy to ścierwo do zbiorników po wodzie. Kupujemy olej do silnika, który zamierzamy wlać do benzyny, żeby nie kipiała w pompie paliwa. No ale dawaj olej. Jacek, co ty robisz? Ze względu na to, że benzyna z Argentyny ma za Wygląda tak jak wygląda. jak wygląda, ma za dużą zawartość alkoholu i wody i wrze w zbyt niskiej temperaturze. Dolewamy na pełen zbiornik paliwa litr oleju, 15W40, to jest olej zakupiony na stacji, normalnej stacji benzynowej, tak sprzedają oleje. I dolewamy olej do benzyny, którą wczoraj zlewaliśmy, bo lepszej nie dostaniemy. Wymieszamy go i zalewamy do baku benzynę z olejem. To może to rozwiąże nasz problem i sprawi, że benzyna nie będzie wrzała w tak niskiej temperaturze. Tak, lej tego drinka. Mam nadzieję, że żuk się nie pogniewa i ruszy z tego pustkowia. Argentyńskie drinki. Ale ten żuk musi cierpieć. Argentyńskie drinki dla żuka. Musi cierpieć, biedny. Czemu cierpieć? My też piliśmy chujowe piwo przez 2 tygodnie i daliśmy radę. No, Sylwia nareszcie doczekała się swojej kolejki i jedzie żukiem. Yeah!
Dajcie muzę, chłopcy. Muzykę proszę! Tak zajebisty widok, a ty po prostu śpisz tam. Ja nie mogę zrobić wszystkiego, no nie rozstroję się, no. Już, koniec wywodu. Jest ładnie. Za każdym razem, gdy myśleliśmy, że najpiękniejsze odcinki tej trasy mamy już za sobą, Ruta 40 zachwycała nas każdym kolejnym kilometrem. Gdy nagle Żuk zaczął szarpać i przerywać, myśleliśmy, że znowu powróciła wcześniejsza awaria. Okazało się, że tym razem nawaliła rzecz, której jako jedynej nie przygotowaliśmy przed wyjazdem. Był to aparat zapłonowy. No i tak to jest. Jak już człowiek weźmie prysznic, to znaczy, że tego dnia się zepsuje coś, Żuku. To jest mur beton. Dziewczyny, czy macie pilniczek do paznokci? Taki tekturkowy w kształcie banana, który z obu stron ma taki papier ścierny. A po co ci? Do aparatu zapłonowego, po co? Przecież nie do paznokci. Kurde, nie było drobniejszego? Tu z drugiej strony jest drobniejszy. No to trzeba było ten drobniejszy dać. Oj, myślę, że sprawdzam, z której strony pilniki do paznokci są delikatniejsze. To są tak zwane kosmetyki samochodowe. Wykręć mi ładnie tą płytkę przerywacza stąd. Ale nie pogub śrubek. I nie zapamiętaj, gdzie one były. Dobrze, tato. Kurde, rozbieranie aparatów zapłonowych na środku pustyni. O, też właśnie przyjechało, żeby udowodnić twoje słowa. O, to trzeci samochód w ciągu godziny. Dobrze mówię? Coś takiego. Wszyscy dzisiaj myliśmy dupę, a tylko Żuk nie umyty. Strzelił focha i stoi, no. Było dobrze, po co było psuć? Chyba się udało. Chodzi jak marzenie. Powoli zmierzaliśmy do granicy kraju. Argentyna miała dla nas jednak jeszcze parę niespodzianek w zanadrzu. So tell me, what kind of place is this you pick for us to fall from grace? There's no turning back from here on. W następnym odcinku Muchas gracias. Odkaziłaś to? Ranę czy nóż? To the smoky atmosphere, now it's early in the morning. Time to blow off some steam. My head is spinning, buzz in my ears, vision's not entirely clear. That's okay. Pierwsza stacja z gazem od 3500 km. Put behind the wheel. Take a left here, follow the stairs, watch your head, mind your step. Our table's right here. Oh, that was some crafty steering, now we're doing fine. All we need is a steady hand and a bottle of moonshine. Now it's